Dzisiaj troszeczkę sobie porozmawiałem na temat księgi Henocha, pierwszej księgi Henocha. Powiem wam, sorry na początku, że za mój głos, ale jestem przeziębiony, bo nagrywam to w okresie zimowym. No, ale myślę, że mnie zrozumiecie, nie będzie problemu. Więc pierwsza księga Henocha, o której już troszeczkę na kanale mówiłem, to jest taki starożytny tekst religijny, który nie jest tylko częścią kanonu większości tradycji chrześcijańskich, ale jest też uznawany za kanoniczny w niektórych tradycjach żydowskich czy w tradycjach koptyjskich. No. I tutaj powstaje pytanie, czy ta enigmatyczna opowieść ma jakiś związek z cywilizacjami pozaziemskimi, tak? Niewątpliwie Księga Henocha jest jedną z najbardziej intrygujących ksiąg, jako znana w ogóle, to jest taka sekcja znana jako Księga Strażników. Ona opisuje upadek grupy aniołów zwanych obserwatorami, którzy zeszli na ziemię, aby uczyć ludzkość i łączyć ich z ludzkimi kobietami, co doprowadziło do narodzin Nefilimów, gigantycznych, takich troszeczkę hybryd człowieka i anioła. No i właśnie ten fragment Księgi Henocha jest często interpretowany przez niektóre osoby jako taki dowód na, nie wiem, starożytną interakcję, jakąś interakcję UFO, tak? Z istotami pozaziemskimi. No i przypuszcza się w ogóle, że obserwatorzy mogli być kosmitami lub przybyszami z innych wymiarów, a ich technologie i wiedza, która była przekazywana ludziom, mogły wykraczać poza to, co było znane na Ziemi w tamtych czasach. No i niektórzy idą w ogóle jeszcze dalej, sugerując, że opisanie w księdze Henocha zjawiska mogą w ogóle wskazywać na te podróże międzywymiarowe lub albo jakieś kontakty z równoległymi wszechświatami, co też mogłoby tłumaczyć niektóre z najbardziej w ogóle takich fantastycznych elementów Księgi Henocha w historii, że Henoch był wzięty do nieba i co on tam widział i co tam się w ogóle działo. Obserwatorzy w ogóle mogą być rozumiani jako takie zaawansowane istoty pozaziemskie, które odwiedziły naszą planetę. No jeżeli przyjęlibyśmy, że byli oni kosmitami, no to ich technologie i wiedza mogłyby się wydawać magiczne dla starożytnych ludzi, którzy nie mieli innej perspektywy odniesienia. Więc możemy sobie wyobrazić, jak te pozaziemskie istoty przekazywały ludziom nauki, które przekraczały ich zrozumienie, jak choćby w ogóle metalurgię czy astronomię. Chciałbym pokazać kilka takich fragmentów z Księgi Henocha, które mówią o interakcjach ich obserwatorów z ludźmi, w tym ich związkach z kobietami i o nauczaniu ludzi o różnych problemach, o umiejętnościach, o wiedzach. Na przykład weźmy sobie Księgę Henocha, 6 rozdział, wersety 1-3. Tam mamy coś takiego. Gdy ludzkość zaczęła się mnożyć, na ziemi rodziły się córki. Synowie Boga zobaczyli, że córki są piękne i wzięli sobie za żony tych, które wybrali. Tak? Albo weźmy sobie Księgę Henocha, 7 rozdział, werset 1-2. Wszyscy inni razem z nimi wzięli sobie żony, każdy wybrał sobie jedno i poczęli się do nich zbliżać i mieszać z nimi i nauczać je zaklęć i zaklęci pokazywali im cięcie korzeni i drzew. No tutaj mamy taką historię o Nefilimach, takich gigantycznych hybrydach między człowiekiem a aniołem hybrydach, które były wynikiem związków pomiędzy tymi obserwatorami a ludzkimi kobietami. No i to mogłoby wskazywać na fakt, że w ogóle te istoty pozaziemskie były w ogóle zdolne do krzyżowania się z ludźmi, co z kolei mogłoby też sugerować, że mamy jakieś takie, nie wiem, wspólne pochodzenie, albo że tajemniczy przybysze byli zdolni do manipulacji genetycznej na tym poziomie, co jest w ogóle obecne w naszym rozumieniu. No ale Księga Henocha nie używa w ogóle terminu Nefilim. Pytanie, jak ona odnosi się do tych tajemniczych istot jako Nefilimy. No zerknijmy sobie do tej Księgi Henocha, pierwszej Księgi Henocha. Mamy 7 rozdział, 2 werset i tam czytamy coś takiego. No i kobiety zaszły w ciążę i urodziły wielkie olbrzymie, których wysokość wynosiła 3000 łokci. Albo w Księdze Henocha 7 rozdział 4 werset czytamy. Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć. No i mimo tego, że ten termin Nefilim nie pojawia się w tych fragmentach, które zacytowałem, to te opisy tajemniczych olbrzymów i ich działań są zgodne w zasadzie z tymi biblijnymi opisami Nefilimów jako potomkami synów Boga, albo tutaj tych obserwatorów, tak, że jest to połączenie tych obserwatorów z tymi kobietami ludzkimi. W ogóle Nefilimowie byli wspomniani w Księdze Rodzaju, bo na przykład weźmy sobie Księgę Rodzaju, 6 rozdział, 4 werset. Tam czytamy coś takiego.
W owych czasach byli na ziemi giganci, Nefilimowie, a także później, gdy synowie Boży zbliżali się do córek ludzkich, które rodziły im dzieci, to byli ci bohaterowie z dawnych czasów ludzie sławni. W ogóle Księga Rodzaju sugeruje, że ci Nefilimowie, bo tutaj jest mowa o gigantach, a nie o Nefilimach, ale no możemy to jakoś tam utożsamiać. Oni byli potężnymi istotami, które powstały w związku z tych związków z synami bożymi i córkami ludzkimi. No ich precyzyjna natura i rola są takim tematem dyskusji i różnych interpretacji. Więc Księga Henocha opisuje również podróże głównego bohatera, czyli jak Henoch dostał się do nieba, do tego królestwa, tam spotkał aniołów, duchy, no był świadkiem w ogóle wielu niebieskich tajemnic. Możemy sobie, wiecie, tam troszkę pogrzebać. Mamy na przykład Henocha, 14 rozdział, 8 do 9 wersetu, tam czytamy coś takiego. Nagle nie było ziemi pod moimi nogami, a niebo również zniknęło i był tylko strumień światła i mrok, w którym byłem zanurzony. I widziałem w głębiach coś podobnego do wielkiego oceanu i morskich fal. No i to jest taki, wiecie, fragment, który opisuje dosyć takie enigmatyczne doświadczenia Henocha, które niektórzy mogą też interpretować jako taką podróż kosmiczną albo jakąś taką inną formę zaawansowanej technologii podróży. Albo weźmy sobie inny fragment. Na przykład 21 rozdział z pierwszej księgi Henocha, wersety 1-3. I przyszedłem do innego miejsca, które było przerażające i zobaczyłem coś straszliwego. Wielki ognisty słup, a jego średnica była jak odległość między niebem a ziemią. A na jego podstawie widziałem wielki tron, a wokół niego wielu aniołów i duchów. Albo inny rozdział, 41 rozdział, wersety 5-6. I widziałem, jak wiatr spędzał i krążyły obłoki. I widziałem ścieżkę gwiazd i widziałem, od którego miejsca wychodzą i jak, skąd wieje wiatr. No widzicie, to są takie fragmenty, gdzie tutaj Henoch opisuje to widzenie ścieżek gwiazd, wiatru, gdzie te obłoki krążą, gdzie jest taki obraz, który niektórzy mogą mówić, że to jest jakaś technologia lotnicza czy kosmiczna. W ogóle moglibyśmy sobie wyobrazić Henocha, który był zabierany na pokład statku kosmicznego albo przemieszczany do innego wymiaru, gdzie w ogóle jest kompletnie inny czas, inna rzeczywistość niż na Ziemi. No i to może tłumaczyć, że w ogóle Henoch był w stanie odwiedzić tak niewyobrażalne, odległe miejsca i powrócić, aby odpowiedzieć o tych swoich doświadczeniach, tak? Więc dodatkowo Henoch zawiera wiele wizji i proroctw, które mogłyby być interpretowane jako wgląd w zaawansowane technologie, więc jeżeli tak się dobrze zastanowimy, to ta pierwsza księga Henocha naprawdę jest taka dosyć, bym powiedział, urzekająca. Ona ma wiele opisów, zachęcam, żeby sobie ją poczytać, pokszperać w niej i w tych w ogóle kolejnych fragmentach Henoch zabiera nas w ogóle w taką, bym powiedział, transcendentalną podróż poza Ziemię, gdzie są te granice przestrzeni, gdzie jest też czas, który zdaje się w ogóle zacierać, nie? No, to jest niesamowita Odyseja, która Henoch ją w ogóle kontynuuje i spogląda na taki zmęczony wiatr, na takie chmury, które troszeczkę grają, na takie zdolności kosmiczne, które tam gdzieś się pojawiają. Co więcej, w ogóle wam powiem, że Henoch zawiera taką skarbnicę wizji i proroctw i oferuje też wgląd w zaawansowane technologie, w działanie tego całego wszechświata. Ja, tak jak już powiedziałem, omawiałem temat Księgi Henocha i w tym podcaście związanym z Mormonami i w innych tematach, też na kanale Piotrka Cielebiasia. Jest to ciekawy temat, więc jest tak się. Niektóre w ogóle kościoły chrześcijańskie uznają Księgę Henocha za kanoniczną, chyba bodajże etiopski kościół to uznaje, nie? Więc powiem wam jeszcze taki cytat z Księgi Henocha, 33 rozdział, wersety 2-3, tam mamy coś takiego. I widziałem 4 gwiazdy na niebie, które były większe i jaśniejsze niż inne gwiazdy i były one zawieszone na 4 wielkich słupach i niebo kręciło się wokół nich i obok nich były 4 mniejsze gwiazdy, tak? No, może ktoś chce to interpretować z jakimiś, nie wiem, wyładowaniami atmosferycznymi, z jakąś elektrycznością albo z jakimś, nawet nie wiem, fizyką kwantową. Tu już zostawiam kwestię wolną do dyskusji. Albo weźmy sobie cytat z 65 rozdziału Księgi Henocha, werset 1 i tam mamy. I Henoch zaczął opowiadać z ksiąg i rzekł. Byłem świadkiem, jak błyskawice na niebie wiązane są razem i spadają na ziemię.
No powiem wam tak, Księga Henocha jest naprawdę pełna symboli i różnych takich mistycznych obrazów, które często różnie mogą być interpretowane. Wszystko to jest w ogóle przesiągnięte takimi różnymi spekulacjami, bo Henoch opisuje wiele interakcji, tak? Yy, Można by sobie to interpretować z jakimiś cywilizacjami pozaziemskimi, ale czy tak jest? Nie wiem. Myślę sobie, że ciekaw jestem waszych interpretacji Księgi Henocha. Jeżeli czytaliście ją, jeżeli nie, przeczytajcie, wrzucajcie komentarze, dawajcie lajki, udostępniajcie i wtedy, moi drodzy, będziemy dyskutować, bo to jest najważniejsze. Najważniejsza jest dyskusja, ale przede wszystkim dyskusja twórcza.